Serdecznie zapraszam do odcinka 45 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Masoni część 14. W poprzednim odcinku 44 opowiedziałem o wydarzeniach poprzedzających powstanie Wielkiej Loży Londyńskiej. W tym odcinku opowiem o początkach Wielkiej Loży w Londynie. Rok 1717 był zamachem stanu na dotychczasową formę masonerii. Element masonów jako budowniczych zniknął jak za pociągnięciem różdżki czarodziejskiej, a jego miejsce zajęło ciało spekulacyjne, promujące, jak wspomniałem, klasy średnie i wyższe. Zamach został zaproponowany już wcześniej, bo w roku 1703, kiedy doszło do spotkania 4 lóż masońskich w Apple Tree Tavern na ulicy Charles Street. Na czele nowo powstałej loży posadzono najstarszego mistrza masońskiego, będącego mistrzem loży, i utworzono jedną wielką lożę w należytej formie. Od tego momentu, w dniu świętego Jana Chrzciciela, 24 czerwca, corocznie odbywały się zgromadzenia i bankiety w gospodzie pod Gęsią i Rusztem na cmentarzu świętego Pawła, gdzie pan Antoni Sayer został wybrany na wielkiego mistrza i obdarzony wszystkimi odznaczeniami. Z informacji tej wynika, że już w 1717 roku elementy spekulacyjne musiały dominować w lożach i masoneria przeszła pod kontrolę ludzi całkowicie niezwiązanych z rzemiosłem. Masoni architekci czy murarze przestali odgrywać istotną rolę w zakonie. Powstają jednak pytania, z jakiego powodu masoni z Londynu uznali konieczność założenia Wielkiej Loży, opracowania rytuału oraz konstytucji, oraz jakie były okoliczności podjęcia takiej decyzji. Jak wynika z poprzedniego odcinka, masoneria była już wcześniej używana przez różne grupy ludzi do różnych celów. Zatem nie było przeszkód na używanie jej przez różnych intrygantów, jak również zwykłe towarzystwa, jak na przykład wesołe bractwa od butelki, opisane w historii pierwszych 100 lat Roży Quattuor Coronati, które wzorowały się na stowarzyszeniach masońskich. Dla wyjaśnienia, Quattuor Coronati jest wiodącą na świecie masońską lożą badawczą, założoną w 1884 roku. Organizuje spotkania z wykładami, publikuje artykuły badawcze oraz notatki i zapytania w Ars Quattuor Coronatorum oraz organizuje konferencje na temat różnych aspektów masonerii. Loża utrzymuje również koło korespondencyjne Quattuor Coronati, umożliwiające uczestnictwo na całym świecie. Jednakże uczciwi obywatele Londynu, spotykający się i ucztujący w gospodzie pod Gęsią i Rusztem, nie byli intrygantami, ani członkami rodziny królewskiej. Nie byli również spiskowcami republikańskimi, ani fanatykami katolickimi, ani luterańskimi, ani alchemikami, ani magami. W oficjalnej wersji byli to po prostu biesiadnicy. I jeżeli nawet było to spotkanie o charakterze politycznym, ludzie w nim uczestniczący nie byli zwolennikami Stuartów, ale wręcz przeciwnie, podobno sympatyzowali z Hanowerczykami. Dr Basel twierdzi, że Wielka Loża została ustanowiona w celu wspierania dynastii hanowerskiej. Jednakże być może byli to po prostu ludzie pokoju, pragnący położyć kres waśniom, którzy widząc, że system masonerii jest wykorzystywany w celu szerzenia niezgody, zdecydowali się wyrwać ją z rąk polityków, intrygantów i przywrócić jej pierwotny charakter braterstwa. Tym razem braterstwa nie tylko pomiędzy pracującymi masonami, ale również ludźmi wywodzącymi się ze wszystkich klas i zawodów. Zakładając Wielką Lożę w Londynie i sporządzając rytuał i konstytucję, mieli nadzieję zapobiec wypaczaniu ich znaków, symboli i ustalonych zasad zakonu. Według Nicolai ten pokojowy cel ożywiał angielskich masonów już za czasów wielkiego mistrza Sir Christophera Wrena.
Jego głównym celem w tym okresie było moderowanie osób religijnych, powstrzymywanie fali nienawiści tak straszliwej w Anglii za panowania Jakuba II. I była to próba ustanowienia pewnego rodzaju porozumienia lub braterstwa poprzez osłabienie w miarę możliwości antagonizmów wynikających z różnic religijnych, stopni i interesów. XVIII-wieczny rękopis księcia Hesse, cytowany przez Locoutu de Contelet, wyraża pogląd, że w roku 1717 tajemnice masonerii zostały zreformowane i oczyszczone w Anglii ze wszystkich tendencji politycznych. W kwestii religii masoneria rzemieślnicza przyjęła również niesekciarskie podejście. Pierwsza konstytucja zakonu, sporządzona przez doktora Andersona w 1723 roku, zawiera następujący akapit dotyczący Boga i religii. Mason jest zobowiązany poprzez swoją kadencję do przestrzegania prawa moralnego i udowodnienia, czy słusznie rozumie sztukę, oraz nigdy nie będzie głupim ateistą ani niereligijnym libertynem. Chociaż w czasach starożytnych masonów w każdym kraju oskarżano o wyznawanie religii danego kraju lub narodu, jakakolwiek by ona nie była, bardziej celowe jest jedynie zobowiązanie ich do religii, co do której wszyscy ludzie się zgadzają, pozostawiając przedstawienie swoich szczegółowych opinii, to znaczy być dobrymi i prawdziwymi ludźmi. Ludźmi honoru, według jakichkolwiek wyznań i przekonań, w wyniku czego masoneria staje się centrum zjednoczenia i środkiem pojednania i prawdziwej przyjaźni. Wyrażenie religia, co do której wszyscy się zgadzają, zostało potępione przez pisarzy katolickich jako propagujące religię uniwersalną, zastępującą chrześcijaństwo, którzy uznali to za jawny atak na wartości chrześcijańskie. Powstaje więc pytanie, czy faktycznie masoneria od 1723 roku zaczęła propagowanie religii uniwersalnej, czy jednak pozostała przy dogmatach chrześcijańskich. Warto również pamiętać, że do masonerii już przynajmniej w wieku XVII przeniknęły wpływy judaistyczne. I powstaje więc pytanie, czy na dalszy kierunek rozwoju zakonu nie mieli znacznego wpływu Rzymianie. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 45, w którym opowiedziałem o początkach Wielkiej Loży w Londynie. Serdecznie zapraszam do odcinka 46 pod tytułem Masoni, część 15.